Tak się tworzy wspomnienia, które zostają już na zawsze. Bo wschodu słońca na Saharze już nigdy nie zapomnimy. Ale wydmy były tylko przystankiem w naszej długiej podróży. Sprawdziliśmy, jak smakuje chaos marokańskich wąskich uliczek i czy zapach mięty skutecznie pokonuje odór najstarszych garbarni. Pokażemy Wam gliniane zamki, gdzie gościł gladiator, a które mogą zniknąć po obfitych deszczach. A ile odcieni niebieskiego potrafisz wymienić? Tu znajdziesz je wszystkie, od lazuru po indygo. Zobaczcie z nami bajecznie kolorowe Maroko, które na mojej liście marzeń było już od dawna. Pokonaliśmy samochodem blisko 1700 km, by we wczesno-wiosenny tydzień zobaczyć jak najwięcej. Naszym pierwszym przystankiem był najpopularniejszy turystycznie punkt kraju. W Marrakeszu odnajdziecie 19 km murów miejskich, a wewnątrz nich mieści się Medyna, czyli Stare Miasto. Jest przepięknie kolorowo, ale chaos taki, że nie można. Ta ozdobna brama Bab Aniał powstała w XII wieku, a samo miasto 100 lat wcześniej. Za fortyfikacjami jest nieco ciszej, choć spokoju w Medynie doświadczysz tylko rankiem. Od południa to najbardziej gwarne miasto Maroka, które zwiedziliśmy. Nic dziwnego, mieszkańców tu mnóstwo, ale i turystów, wszak jest ono wpisane na listę UNESCO. Marrakesz bywa nazywany Czerwonym Miastem z racji kolorów murów miejskich oraz całej zabudowy. Ulice są tak wąskie, że niemal w całym Starym Mieście ruch samochodowy nie istnieje. Są za to liczne motorynki, na które cały czas trzeba uważać, bo kierowcy nie biorą jeńców. Sprawy nie ułatwia fakt, że niemal na każdym metrze wystawiane są suki, czyli kramy z przeróżnymi produktami przeznaczonymi na sprzedaż. Kolorowy zawrót głowy, choć w tym zgiełku i rozgardiaszu jest pewien porządek. Na przykład w jednej uliczce znajdziesz tylko kowali, innej tkaczy i tak dalej. Uliczki są ciasne, bramy wąskie, więc takie okucia, żeby nie obijać ścian. Rozległych placów w Medynach jest mało. Wyjątek stanowi tutejszy rynek, plac Dżma el-Fna. A ten plac to największe targowisko na kontynencie, najbardziej żywe. W ciągu dnia dzieje się to co innego, a wieczorem jeszcze co innego. Wtedy pokazują się kramy z jedzeniem lokalnym. Tutaj życie chyba nie zamiera nigdy. Nie zawsze tak jednak było, bo i śmierć zbierała tu swe żniwo. Jedno z tłumaczeń nazwy placu brzmi Zgromadzenie Umarłych. Dlaczego? Bo kiedyś odbywały się tu publiczne egzekucje oraz targi niewolników. Dziś największymi poszkodowanymi są tu zwierzęta wystawiane na pokaz. Podobno kobrom wyrywane są zęby jadowe, by były bezpieczne dla turystów. My woleliśmy zrobić sobie zdjęcie z nosicielem wody. To podobno najstarszy zawód w tym państwie. Problem nachalności w Maroku jest dość znany, powszechnie omawiany. Na razie nie spotkaliśmy się z wieloma problemami w tym względzie, ale na tym placu faktycznie trzeba uważać. Są osoby, które chcą, żebyśmy się sfotografowali z ich wężami, małpkami albo jak grają na bębnach. Są dość nachalni i wtedy faktycznie lepiej się nie zbliżać zbytnio i po prostu odejść spokojnie. Pod koniec filmu zbierzemy wszystkie informacje praktyczne, a te znajdziesz również na naszym blogu. Tymczasem przypomnimy tylko o łapce w górę. Wieża tego meczetu na stałe wpisała się w panoramę miasta, powstał w XII wieku i na jego wzór powstały później inne budowle w Europie, w Sewilli i w Kordobie. A jeszcze taka ciekawostka, nie możemy wejść do środka, tak jak do wszystkich meczetów w Maroku, poza jednym bodajże w Casablance, a to dlatego, że jeszcze z czasów francuskich ostał się taki przepis, że do świątyń żydowskich wchodzą tylko Żydzi, muzułmańskich tylko muzułmanie, a chrześcijańskich tylko chrześcijanie, żeby było po prostu spokojnie. Minarety w Maroku mają czworoboczną konstrukcję i zwieńczone są iglicą zazwyczaj 3 kulami, tak zwanym dżamurem. Taki styl nazywa się mauretańskim. 5 razy dziennie muezyn wzywa wiernych do modlitwy. Za meczetem powstał rozległy park Lala Hasna. To na cześć siostry obecnego króla, bo Maroko jest monarchią. Wszelkie parki i ogrody to ostoje spokoju od gwarnych części Medyny.
Ciekawe ogrody kryją się czasem za niepozornymi murami, dlatego warto wcześniej się przygotować i zaplanować miejsca, które Cię interesują, bo z zewnątrz atrakcje są bardzo niepozorne. Tak, trafiliśmy do tajnego ogrodu. To niewielka oaza spokoju za niezbyt niską opłatę. Odnajdziesz tu egzotyczne rośliny z całego świata. Flora potrzebuje wody, więc na ogrody w swoich rezydencjach pozwolić mogli sobie tylko najbardziej zamożni mieszkańcy Maroka. To bogactwo widać nie tylko w zieleni, ale i w ozdobach, bo niezwykle strojnych elementów architektonicznych jest tu wiele. Tak dochodzimy do największej naszym zdaniem zalety całego Maroka – przepięknych kunsztownych zdobień. Te podziwialiśmy m.in. w pałacu Bahia z XIX wieku. Spójrzcie na te mozaiki, one wspaniale oddają kwintesencję Marrakeszu i całego Maroka. To mozaika kultur od wieków przeplatająca się tu z wpływami berberyjskimi, arabskimi, francuskimi, hiszpańskimi, andaluzyjskimi. No i do tego dochodzi język, który tak naprawdę większość uważa, że tu jest tylko język arabski, ale tak naprawdę obok języka arabskiego na tablicach pojawia się i francuski, i angielski, no i przede wszystkim berberyjski. No nie próbujemy go nawet zrozumieć. To drugi język urzędowy. Berberowie sami siebie nazywają ludźmi wolnymi. Żyli na tych terenach od tysięcy lat, a Arabowie przybyli dopiero w VII wieku wraz z islamem i językiem arabskim. Bliskość Starego Kontynentu, panowanie w Andaluzji i dwudziestowieczny kolonializm przyniosły wpływy europejskie. Dlatego Maroko to taki tygiel różnych kultur – arabskiej, afrykańskiej i europejskiej. A tu macie przykład właśnie języka arabskiego i berberyjskiego obok siebie. Alfabet Tifinagh to jedno z najstarszych pism Afryki używanych do dziś. Składa się niemal wyłącznie z kółek, krzyżyków, linii i kropek. Zwróćcie na niego uwagę, podróżując po Maroku. A wracając do pałacu, jak się Wam podoba? To kolejny przykład, że Marokańczycy nie afiszują się swym bogactwem, bo z zewnątrz nie wydaje się tak piękny jak jego wnętrza. Wspaniałe cedrowe sufity uformowane w przedziwne wzory, kolorowe mozaiki i niesamowite ogrody dające wytchnienie w upalne lata. Każde drzwi to małe dzieła sztuki malowane w niezwykłe motywy roślinne i rzeźbione z wielką precyzją. Przepiękne miejsce. Maroko pod względem jedzenia na razie po prostu wymiata. Kolory, zapachy, po prostu wszystko uderza, wszystkie zmysły. Wczoraj zjedliśmy wspaniale i dzisiaj znowu w Marrakeszu, dosłownie naprzeciw pałacu Bahia. Wspaniała restauracyjka z fajnym tarasem, jest wybornie. To jedna z lepszych kuchni narodowych, jakich kosztowaliśmy. Ciekawie balansuje się między słodyczą i pikantnością. Przyprawy, takie jak szafran, kmin rzymski czy cynamon i kurkuma, nadają potrawom niezwykłego smaku. Z czasem będziemy z Wami odkrywać ich bogactwo. Wspominałam Wam, że do meczetów jako innowiercy nie wejdziemy. Często jednak przy nich powstają medresy, szkoły, które również oszałamiają pięknymi wnętrzami. Największa szkoła koraniczna w Maroku i jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie mógł pomieścić aż 800 studentów. Tu trochę wyprzedziłam zwiedzanie, bo ta nie jest uniwersytetem. Uczono tu głównie teologii. Na dole jest niezwykle ozdobny dziedziniec. To arcydzieło sztuki maurytańskiej, gdzie każdy centymetr kwadratowy pokrywają mozaiki, rzeźbiony gips lub drewno cedrowe. Dookoła powstały 132 niewielkie pokoje, w których mieszkali uczniowie. Czasem na takiej malutkiej przestrzeni żyło nawet 7 osób. Co ciekawe, swój skromny dobytek wieszano na hakach, by nie zajmować miejsca na podłodze. Pokoje z malutkimi oknami na dziedziniec otrzymywali najzdolniejsi starsi studenci. Ci gorsi lub nowicjusze musieli się zadowalać ciemnymi celami. Szkoła funkcjonowała tutaj do lat 60. XX wieku. Po renowacji otwarto ją dla turystów, którzy mogą zasmakować przepięknej architektury oraz wyobrazić sobie ascetyczne życie, które było udziałem dawnych Żaków. Na sam koniec dnia jeszcze raz pospieszyliśmy na plac Dżma el-Fna. Bo jak wspomniałam, po zmroku zmienia on swoje oblicze. Staje się jeszcze bardziej gwarny, wypełniony licznymi stoiskami z przeróżnym jedzeniem i nie tylko. Tu skosztowaliśmy po raz pierwszy hariry, czyli pomidorowej gęstej zupy z warzywami, soczewicą czy ciecierzycą. Bardzo smaczna.
Tego nie do końca możemy powiedzieć o słynnych ślimakach, które się tutaj sprzedaje. Dałbyś radę skosztować? Napisz w komentarzu. Jesteśmy w Riyadzie, właśnie czegoś takiego tu oczekiwaliśmy, a ta woda to pokazanie statusu. Czym jest Riyad, jeszcze opowiemy. Teraz tylko wspomnimy, że spaliśmy w różnych noclegach codziennie gdzie indziej. Ich ceny nie były wygórowane i oscylowały od 130 do 450 zł za 2 osoby. W Marrakeszu było najdrożej, ale też zdecydowanie najpiękniej. Tylko 2 noclegi przez ten tydzień były bez śniadań. Tak kończymy bardzo intensywny dzień. Czas wyruszyć w długą podróż na gwóźdź naszego programu – pustynię. Z Marrakeszu do Sahary jest dość daleko, to jakieś 600 km i 9 godzin jazdy. Ale nie martw się, jeśli tyle nie masz, bo jakieś 30 km na południe od tego miasta rozciąga się inna pustynia Agafay. To taka namiastka, chociaż to nie jest typowo pustynia piaszczysta, bardziej falująca, żwirowo-skalista, a jak widać czasami i wiosną się zazielenia, ale można tutaj trochę załapać tego klimatu. Są wielbłądy, są kłady, to już trochę gorzej, bo komercja się wdarła, ale na zachód słońca można zrobić sobie tutaj ciekawy wypad. Nie będziemy ukrywać, że dla nas była ona rozczarowaniem i nie spędziliśmy tu dużo czasu. Z jednej strony jest mocno porośnięta, ale to zasługa wiosny w Maroku, ale przede wszystkim z powodu wielbłądów, które były mocno i krótko związane. Nie mogły wręcz zrobić kroku. Pewno były żywą reklamą widoczną z ulicy. Później na Wielkiej Pustyni już nie spotkaliśmy tego procederu. Na południu od Marrakeszu rozciągają się góry Atlas i to w wersji wysokiej, gdzie najwyższy szczyt Toubkal ma ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Wypożyczonym samochodem przedarliśmy się przez ponad 2-kilometrową przełęcz. Śliczna miejscówka z parkingiem, żeby sobie pooglądać góry i od razu na miejscu dobiega kilka piesków. To jest jakiś tam problem w Maroku. Trzeba uważać, bo zdarzają się pogryzienia, ale w mieście, na przykład w Marrakeszu, zdecydowanie rządzą kotki. Z tymi psami to trochę straszą w internecie, bo spotykaliśmy same łagodne osobniki, które wylegiwały się w słońcu, ale uważać nie zawadzi. Powoli na naszej trasie wyłania się wspaniała osada, której barwa niewiele różni się od otaczających ją piaskowych szczytów. Za mną Ksar, idealny przykład wpisany na listę UNESCO. To miasteczko złożone z glinianych domków, zamknięte w murach zewnętrznych. Są dość nietrwałe, więc stale wymagają odnowy, ale chyba warto, bo widok jest naprawdę nieziemski. Najbardziej okazałe domy zwane są kazbami. Przypominają one wspaniałe gliniane zamki z narożnymi wieżami. Nowe miasteczko wyrosło naprzeciw, ale tutaj wciąż mieszkają ludzie. Podobno 5 rodzin i około 50 osób. Przekraczając most, cofasz się niejako w czasie. Poza ozdobami nie ma tu innego koloru niż kolor ziemi. Budulcem jest wilgotna glina zmieszana ze słomą i czasem z wapnem. Suszone na słońcu cegły zapewniają chłód w upalne dni. Jednak największym wrogiem jest deszcz, który z czasem potrafi rozpuścić mury niczym cukier w herbacie. Dlatego po mocnych opadach nakłada się nową skórę z glinianej papki. Ale wygląda to zjawiskowo. A miasteczko to leżało na trasie karawan z głębokiej Afryki do Marrakeszu. Prowadzono tędy złoto, sól, kość słoniową, ale też niewolników. No i co należy podkreślić, ów sól z głębi Afryki była na wagę złota, bo wymieniono ją dosłownie w stosunku 1:1. A na szczycie stoi najważniejsza budowla. Było to najlepiej strzeżone, prawie święte miejsce, objęte surowymi zasadami, niemal nietykalne w oczach wspólnoty. To spichlerz. Na tej jałowej ziemi ziarno było cenniejsze niż złoto. Miejsce jest tak wyborne, że oczywiście upodobali je sobie filmowcy. Kręcony był tutaj Gladiator, obie części, ale również Gra o Tron. To tutaj odbywał się słynny targ.
pewnością rozpoznasz w nim Cukabar, osadę, do której już jako niewolnik trafił Maximus, czy Ibelin, gdzie z niedoborem wody walczył Balian z Królestwa Niebieskiego. Zresztą filmów, które tu kręcono, jest mnóstwo. Na ekranie masz tylko kilka przykładów. W nieodległym Warsazad działa marokańskie studio filmowe Atlas. Jest ono jednym z największych na świecie. Kojarzycie cudowny film Królestwo Niebieskie? Prawdopodobnie to, co za nami widać, to właśnie miejsce jego kręcenia. Ta jedna z największych scenografii filmowych, jakie kiedykolwiek zbudowano, zagrała Jerozolimę w filmie Ridleya Scotta. Tak przy okazji polecamy wersję reżyserską. Jest to również muzeum kina, w którym można zobaczyć różne eksponaty. To trochę dziwna sprawa, bo na ekranie wydają się jako coś wspaniałego, a tak naprawdę to trochę kicz. Ale niestety nie zobaczymy tego na żywo, bo dzisiaj jest niedziela i jest zamknięte. Nie zróbcie tego samego błędu. Naprzeciw stoi jedna z najpotężniejszych kasb, jakie zwiedzaliśmy. Tutaj widać, że to prawdziwa warownia. Kasbeh Warsazadu, czyli swoisty zamek, podobno miał 300 pomieszczeń, w tym harem. Jak już padł temat, to jak to wygląda dzisiaj? Teoretycznie Marokańczyk może mieć nawet 4 żony, ale jest to niezwykle rzadkie. Według prawa, by mieć więcej żon, musi być zgoda pierwszej z nich oraz specjalne pozwolenie z sądu. W praktyce ponad 99% to małżeństwa monogamiczne. Tradycyjne haremy to już tylko ciekawostka historyczna, przynajmniej w Maroku. Taką ciekawostką jest też konstrukcja widoczna z wielu kilometrów. Widzicie tą świecącą latarnię jest za mną. To jeden z największych kompleksów energii słonecznej na świecie. To się nazywa dobrze wykorzystać pustynię i jej słońce. Całość wraz z lustrami na ziemi zajmuje powierzchnię 3,5 tysiąca boisk do piłki nożnej i zapewnia prąd dla ponad 1 miliona mieszkańców, czyli około 5% zapotrzebowania Maroka na energię. A wracając do cukru w herbacie. Herbatka miętowa to nieodzowny element tej kultury i tego kraju. Jest wszędzie, w każdej restauracji, w każdym miejscu. Podają ją z bardzo dużą ilością cukru. Na szczęście zwykle jest podawany obok, ale dla pewności warto zaznaczyć, że chcemy bez cukru, jeśli faktycznie tak chcemy. Jest dość mocna, intensywna, a jej nalewaniu towarzyszy właściwie cały taki rytuał. Po drodze czeka na Was jeszcze jeden gliniany zamek, który warto odwiedzić. Chcesz zobaczyć najpiękniejszą i najlepiej zachowaną twierdzę glinianą na drodze 1000 kasb? Mówisz, masz. Ta jest zdecydowanie najpiękniej utrzymana. Powstała już w XVII wieku i była ważnym punktem na karawanowym szlaku łączącym Saharę z Marrakeszem. Jej zdobne wyposażenie i liczne zakamarki wręcz trzeba zobaczyć. Ta kasba jest naprawdę śliczna. Powstała w zielonej oazie palm i upamiętniona jest na dawnym banknocie 50 dirhamów. To żywe muzeum do dziś pozostaje w rękach tej samej rodziny Nasiri. Wewnątrz możecie zobaczyć autentyczne narzędzia, stare prasy do oliwek, piec chlebowy oraz rozwiązania związane z tradycyjnym nawadnianiem oazy, stosowane tu od setek lat. Jej zdobne fasady i labirynty korytarzy zachwyciły filmowców. Kręcono tu sceny m.in. do kultowego Ali Baby i 40 rozbójników czy Lorenza z Arabii. Przyjechaliśmy na pustynię, na wielbłądy, a tu panuje jeden wielki chaos. Jest zawietrznie, więc kamelów dzisiaj nie ma. Będą podobno jutro na wschód słońca, natomiast jedziemy jeepem w końcu. Zobaczymy, mają być jakieś atrakcje, mamy rachunek, oby wszystko się zgadzało. Ustalenia mailowe były nieco inne. Nocleg wraz z dodatkowo płatnym przejazdem do niego przez piaski pustyni. Na miejscu jednak zaproponowali nam objazd przez okolice jeepem. Była to opcja, jak się domyślacie, nieco droższa, ale nie żałujemy. Nieco zaskoczeni początkowo byliśmy nieufni, tym bardziej, że poproszono nas o odwołanie bookingu. Tego jednak nie zrobiliśmy, ale martwiliśmy się niepotrzebnie, bo wszystko pięknie się udało. Zawieziono nas do bujnej oazy, gdzie widać, jak rozprowadza się i nawadnia glebę przy pomocy kanałów. Następnie nad jezioro Mercuga. Jest to jezioro sezonowe i fakt, że możemy je zobaczyć, to nie jest normalka, bo przez większą część roku jest tu tylko sucha, spękana od upału ziemia. Co ciekawe,
Jest to przystanek dla wędrujących ptaków jak bociany czy flamingi. No i mamy pierwsze spotkanie z wielkimi piachami i z ogromną Saharą. Super! Choć była to tylko krawędź pustyni, to już cieszyliśmy się jak małe dzieci. Zawieziono nas później do dawnej berberyjskiej opuszczonej już osady, a także w pobliże namiotów prawdziwych nomadów. Żyje tu podobno aż 80 rodzin. Od razu przybiegły do nas małe dzieci. Pustynia to ich dom. Oni z nią nie walczą, lecz są jej częścią. Daje to do myślenia. Po chwili pojechaliśmy dalej, by wjechać na rozległe piaski pustyni. Tego się nie spodziewaliśmy, że na zachód słońca przyjedziemy na Wydmy. Zobaczcie, jak to jest ekstra. To doprawdy niesamowite przeżycie, bo jak okiem sięgnąć widać było tylko piaski, a my byliśmy tylko niczym pojedyncze ziarenka tego bezkresu. Sahara jest 30 razy większa od Polski, ale to nie jest tak, że są tylko takie piaski, jak tutaj widać. Ciągnie się na ogromnej przestrzeni i to są również jakieś osady berberyjskie i inne miejsca, które nawet mieliśmy okazję zobaczyć, ale tutaj faktycznie jesteśmy na tych najpiękniejszych wydmach, co robi naprawdę ogromne wrażenie. Fragment przy miejscowości Mercuga ma do 30 km długości i kilka kilometrów szerokości. Wydmy wznoszą się nawet na 300 metrów. Ziarenka piasku są w nieustannym ruchu, niczym nieustannie płynąca rzeka. Mocny wiatr tylko dodawał chwili większego przejęcia. Z rzadka tylko występują kępy skromnych traw. Coś wspaniałego. Po zachodzie odwieziono nas do obozu. A na Saharze taki namiocik, chodźcie, zobaczycie. Tu dzisiaj śpimy, zobaczcie, mamy fajne łoże. A tu prywatna łazieneczka. Jest prąd, można ładować komórki. Spodziewaliście się tego? Bo my w sumie tak. Po krótkim odpoczynku zasiedliśmy do berberyjskiej uczty. Kolacja składała się aż z 5 posiłków, każdy pyszny i unikalny, a najciekawszy smak prezentował kurczak duszony z oliwkami i kiszoną cytryną. Ta miała słono-cytrusowy aromat i dość często można ją spotkać w tym kraju. Obóz zasnął dopiero około północy. Przyznamy, że noc nie należała do najcieplejszych. Dobowe amplitudy temperatury potrafią tutaj osiągnąć nawet 50 stopni, a pobudka była przed świtem. Przed namiotami jeszcze w ciemności czekały już gotowe do podróży z nami wielbłądy. Wiatr znacznie przycichł. Dostojnym, niespiesznym krokiem zaprowadziły nas na jedną z najwyższych wydm. Wschód słońca na pustyni jest świetny, ale bardzo, bardzo zimny. Przejażdżka, coś magicznego. W momencie, gdy słońce rozświetliło piaski i nasze twarze, ukazała się jakby inna rzeczywistość. Nieco bezbarwne krajobrazy od razu zapełniły się ochrą, pomarańczą i odcieniami brązu. Zaiste magiczny moment, z którym na chwilę Was zostawimy. Maroko ma jeszcze dla nas inne barwy w zanadrzu. Za mną błękitna brama, nie dajcie się zwieść, faktycznie stąd jest zielona, ale to dlatego, że zieleń to kolor islamu i miasto to jest swoistą stolicą duchową tego kraju, ale z drugiej strony faktycznie jest błękitna. Choć miasto zostało założone już w VIII wieku jako pierwsza stolica Maroka, to ta brama tak stara nie jest. Co zaskakujące, powstała na początku XX wieku. Jednak pozostałe mury są znacznie starsze, głównie z XII stulecia, gdy miasto przeżywało swój złoty wiek. I tak chronią stare miasto już od stuleci. Medyna Fez jest przeogromna, liczy podobno aż 9000 uliczek i to nie tylko tak szerokich jak ta, bo ta jest właśnie całkiem zacna, ale również ciasnych, pustych. Można się zgubić. Mówi się, że to największa strefa na świecie bez samochodów.
Oczywiście miejska strefa. Ogromnym plusem w porównaniu z Marrakeszem jest brak wszechobecnych trąbiących motorynek. Fez to w rzeczywistości jeden wielki targ. Handel tętni tu na każdym kroku, od świeżych warzyw i owoców, przez ubrania aż po unikalne pamiątki. Co trzeba przyznać, nie jest to chińska masówka. W wielu sukach siedzą rzemieślnicy i tworzą z mozołem swoje małe cudeńka. Niepozorny, skowany w Medynie, najstarszy na świecie szpital psychiatryczny powstał już w XIII wieku i działał aż do połowy XX. Co ciekawe, jak na tamte warunki bardzo umiejętnie i nowocześnie leczył, bowiem poprzez relaksacyjną muzykę, wody andaluzyjskie i tego typu techniki. Leczono w nim i opiekowano się również osobami ubogimi. Niestety pożar przerwał tę chwalebną inicjatywę w tym miejscu. Wybaczcie, moi drodzy, ten listek mięty, ale muszę go mieć, bo nie wytrzymam. Dostaję się go dlatego, że wchodzimy do Garbarni, największej w Fezie. To jest coś, co właśnie opisuje, można powiedzieć, to miasto. Ta jest właśnie najbardziej znana i największa, najstarsza, najsłynniejsza, być może nawet najstarsza na ziemi. Tutaj materiały skóry się czyści, moczy, suszy, znowu moczy, farbuje, no i później dostają się do dalszych zakładów, gdzie są przerabiane już na ubrania i inne rzeczy. Taki proces trwa tygodniami, zanim finalny produkt trafi do sklepów, a przez nie właśnie na takie punkty widokowe się wchodzi. Właściciele miętą zapraszają do środka, a w zamian można coś skórzanego u nich kupić. A tu główna szkoła koraniczna i najstarszy, albo przynajmniej jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie pochodzi z IX wieku, a wszystko rozpoczęło się od meczetu. Niestety, jako innowiercy nie mogliśmy wejść nawet na dziedziniec, by podziwiać te kunsztowne wykończenia. Na szczęście w sąsiedztwie była inna medresa, znana jako szkoła ataryjska. Ma ona średniowieczne korzenie i służyła jako internat dla uniwersytetu. Tu również kunszt marokańskiego rzemiosła onieśmiela. Wspaniałe mozaiki, stiuki i drewniane ozdoby są najwyższych lotów. Miały one odzwierciedlać nieskończoność Boga. Na dziedzińcu nie znajdziesz centymetra kwadratowego bez przepięknych wzorów. Marokańskie flagi, zobaczcie, niemal na każdym kroku, ale nie wiem, czy wiecie, dawniej były tylko czerwone, to dopiero z czasem dodano tą zieloną gwiazdę jako symbol islamu i 5 głównych filarów tej wiary. Gwiazdę dodano dopiero za czasów francuskich, a jednym z powodów było odróżnienie jej od czerwonych flag morskich używanych w tamtym czasie. Zieleń przypisywana jest prorokowi Mahometowi i symbolizuje raj. Ten pałac powstał w XIX wieku, był siedzibą możnej rodziny w okolicy znanej i sławnej. No niestety z czasem weszła w konflikt i pałac trochę został zaniedbany, miejscami nawet przypomina ruinę. No ale jak chodzi się tu po dziedzińcu, to zdecydowanie tego nie widać, jest bardzo ładnie. Właściciel pałacu El Glaoui zwany był panem Atlasu. W XX wieku współpracował z Francuzami, przez co popadł w niełaskę po odzyskaniu niepodległości. Majątek skonfiskowano i tak te piękne mury zostały pozbawione opieki. A pałac w czasach swojej świetności był bardzo nowoczesny. Powstała tu jedna z pierwszych łazienek w kraju. No i inne udogodnienia również były. Choć nieco zaniedbane, wciąż tworzy niesamowity klimat. Czas wziąć coś na ząb. W każdym miejscu w Maroku spotkacie takie danie, to słynny tagine, jeszcze są fajne stożkowe nakrycie, a w środku do wyboru, do koloru. My akurat tutaj mamy warzywa i kurczaczka, ale są przeróżne, są same mięsne, są wegetariańskie, z kulkami mięsnymi, z falafelami, no po prostu co sobie tylko zażyczycie. A jedliśmy w restauracji, która z zewnątrz wyglądała bardzo niepozornie, ale w środku wręcz czaruje swoim urokiem, jak zresztą wiele miejsc w całym Maroku. Tylko spójrzcie na te wspaniałe zdobienia. Czy nasze następne miejsce wyda Ci się przy tym wręcz monotonne? Oto przed nami słynny Szafszawan.
Błękitne miasto, jedno z najbardziej fotogenicznych w Maroku i drugi po Saharze powód, dla którego wybraliśmy ten kraj. Niemal każdy zakątek jest wymalowany w odcienia błękitu. Króluje tu lazur, kobalt, szafir czy indygo. Kiedy w XV wieku muzułmanie i Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii, przybyli tutaj i założyli swoje bardzo specyficzne, unikalne i przepiękne miasteczko, inne niż pozostałe w Maroku. Totalnie niebieskie, jak sami widzicie. Jest kilka teorii na temat dlaczego, skąd ten kolor. Żydzi tak widzą swój raj, tak właśnie przedstawiają niebo w takiej barwie. Ponadto podobno odstrasza komary, to taki wymiar praktyczny i chłodzi. A teraz to oczywiście jest również wielki magnes na turystów. Sprawdza się bardzo dobrze. Jego ciasne uliczki od razu kojarzą się z hiszpańskimi zaułkami. Im dalej na północ kraju, tym bardziej widać wpływy andaluzyjskie. W połączeniu z kulturą berberyjską tworzy to doskonały tandem. Po tych uliczkach można spacerować godzinami. Spójrzcie na tą piękną kołatkę, nie dość, że cudnie zdobi, to ma znaczenie, a przynajmniej kiedyś miała. Jeśli ta dłoń była tak jak teraz goła, to znaczy, że tam są w środku jakieś kobiety do zamąż pójścia. Gdyby na niej był pierścionek, to znaczy, że są same mężatki i nie masz tu czego szukać. Oczywiście podobnie jak w poprzednich miastach, bardziej puste ścieżki odnajdziecie przed południem. To miasto jest stworzone do zdjęć. Zapraszam na naszego Instagrama i bloga, gdzie zobaczycie ich więcej. Im słońce wyżej na nieboskłonie, tym więcej wystawionych kramów i handlarzy. A i zdarza się, że mieszkańcy zdobią zaułki kolorowymi kapeluszami, co wygląda niezwykle uroczo, ale chcą wówczas pobierać opłaty za zdjęcia. A nazwa Szafszawan wywodzi się z języka berberyjskiego i oznacza zobacz rogi. Odnosi się to do szczytów, które teraz widać za mną. To wyrastają śliczne góry Rif, które od wschodu chronią miasto. Można się wspiąć na ich zbocza, by podziwiać piękną, błękitną panoramę. Prowadzi tam ścieżka, która przekracza rwącą rzekę. Co ciekawe, można spotkać tutaj praczki, które niczym 100 lat temu wciąż robią szybkie przepierki. W sercu Medyny, na głównym placu Uta El Hammam, tłumaczonym jako Gołębi, wyrasta potężna kazba i meczet. Co jest rzadkością, jego minaret jest ośmiokątny. Jednak ładniejszy plac, który Wam polecimy, to El Hauta. To oaza spokoju zamknięta w niebieskich murach. Jest tu przepięknie. Dobrze, że my jako Europejczycy możemy oglądać to piękno, bo nie zawsze tak było. Pewnie dlatego, że chrześcijanie ich wypędzili, to bardzo długo nie mieli wstępu do tego miasteczka. Dopiero w XIX wieku i to pod jego koniec pierwszy chrześcijanin przekroczył te mury, a był to pan Foucault. Ale nie mylcie z tym od wahadła. W latach 20. XX stulecia Hiszpania sprawowała protektorat nad północną częścią Maroka, ugruntowując tu swoje wpływy. Po pełnej niepodległości po roku 56 miasto stopniowo otwierało się na turystykę, stając się dzisiaj niemal punktem obowiązkowym. Jak będziecie w Maroku szukać noclegów, to polecam Wam riady. To takie specyficzne noclegi, które są skupione wokół wspólnego dziedzińca i prezentują się niesamowicie. Są zazwyczaj bardzo zdobne, są różnej wielkości, no i też pewnie oferują różne ceny i generalnie są raczej droższe od standardowych noclegów, ale przynajmniej 1-2 razy warto się skusić, tak jak my to właśnie zrobiliśmy, bo są naprawdę unikalne. Mimo że są one w samym sercu Medyny, to w środku jest bardzo cicho i spokojnie. To po części zasługa braku okien skierowanych na zewnątrz. Innym plusem jest chłód w upalne letnie dni, choć przyznamy, że na przełomie marca i kwietnia w nocy i nad ranem ciężko było wyjść spod kołdry. Było miasto czerwone, zielone i niebieskie. Czas na białe. Ta barwa dominuje w kolejnym ciekawym mieście na północy Maroka. W Tetuanie jeszcze bardziej czuć śródziemnomorski vibe, wszak była tu stolica hiszpańskiego protektoratu. Po tym czasie realną władzę po dziś dzień dzierży król, aktualnie Muhammad VI. Co ciekawe, należy do dynastii władającej państwem od XVII wieku, co stawia ją w szeregu z najstarszymi dynastiami panującymi na świecie. W tym pałacu ma jedną ze swoich oficjalnych rezydencji, a tuż za nią wchodzi się do Medyny, która również wyróżniona została na liście UNESCO.
No w tych sukach już nie sprzedają mięsa, to jest ekskluzywna biżuteria. Wystarczy jednak przejść na drugą stronę placu, by pojawiły się bardziej tradycyjne kramy. W Tetuanie są one utrzymane w nienagannej białej barwie, a przyozdobione zielonymi drzwiami i bramami. Ta powtarzalność kolorów działa nieco kojąco i nie odczuwa się tutaj wizualnego chaosu. To tutaj najlepiej widać andaluzyjskie akcenty miasta. Wydaje się, że panuje tu ciągły pośpiech i nerwy, ale to tylko wrażenie. Ludzie mają czas na rozmowę, powolne spacerowanie między kolejnymi straganami czy mozolne dłubanie w drewnie lub układanie warzyw. Ten brak pośpiechu widać też w restauracjach, w których możesz spędzić bez mała nawet 2 godziny. Także i my w oczekiwaniu na kolejny pyszny posiłek sobie nieco porozmawiamy. Kącik informacji praktycznych, czy w Maroku mówią po angielsku. No z tym bywa różnie, powiedziałabym wręcz kiepsko. Na prowincji to już w ogóle, a w miastach jak się trafi, zdecydowanie więcej osób mówi po francusku. Także jeśli jesteś tylko anglojęzyczny, to w niektórych miejscach możesz mieć problem się dogadać. Jak ze strojem. Zgodnie z ich kulturą i religią powinno się mieć zasłonięte kolana, zasłonięte ramiona. No, warto tego dotrzymywać, szczególnie właśnie w tych miejscach, szczególnie dla nich ważnych. Natomiast w dużych miastach nie wszyscy tego przestrzegają i krótkie spodenki, czy oczywiście krótki rękawek jest jak najbardziej też na miejscu. Czy jest bezpiecznie i czy zaczepiają. No więc tak, nie spotkaliśmy się z żadną niebezpieczną sytuacją podczas naszego tygodniowego pobytu, ani nawet nieprzyjemną, ale co do zaczepiania, to owszem, zaczepiają. Im bardziej popularne i turystyczne miejsce, tym bardziej zaczepiają. Zwykle wystarczy powiedzieć no thank you i jest po sprawie. Zdarza się, że ktoś jest bardziej nachalny, namolny, wtedy trzeba powiedzieć kilka razy i wręcz dosadnie. Generalnie wszyscy tu rozpoznają naszą urodę europejską, ale wręcz polską. Bardzo dużo osób pyta, czy jesteśmy Polakami. Od razu witają nas hasłami dzień dobry. W Marrakeszu na targu było tych haseł polskich o wiele więcej. Dobra zupa z zobra i wiele innych. Pojawiają się słynne nazwiska jak pan Makłowicz, pani Gessler, Lewandowski oczywiście i tak dalej. Jest też jeszcze jeden problem, na który warto zwrócić uwagę, a mianowicie dużo osób zaczepia i chce nam pomóc, na przykład zaprowadzając nas do atrakcji. Na to trzeba bardzo uważać, bo po pierwsze nie zawsze dobrze prowadzą, a po drugie bardzo często za to oczekują pieniędzy, zapłaty, więc warto też na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o drogi, to są całkiem niezłe, jest niemal wszędzie asfalt. Na północy właściwie w niektórych miejscach były nawet nieco gorsze niż na południu w górach. Jak wjeżdża się do miasta, robi się chaos, tłoczno, trzeba naprawdę uważać. W ogóle w całym kraju jest bardzo dużo policji, kontroli na drogach. Warto przestrzegać przepisów, no bo mandaciki lecą. A paliwo jest nieco tańsze niż u nas. Jeśli chodzi o temperatury, my przyjechaliśmy na przełomie marca i kwietnia i to chyba był bardzo dobry wybór. Już było po ramadanie, na który właśnie też warto zwrócić uwagę, bo wtedy w ciągu dnia restauracje są zamknięte. Natomiast jeszcze przed sezonem temperatury są całkiem przyjemne. W ciągu dnia jest ciepło, nawet bardzo ciepło. Można spokojnie w krótkim rękawku chodzić, natomiast wieczorami i w nocy jest chłodno. Szczególnie na pustyni, tam jest wręcz zimno. Również w noclegach, bo grube mury są często małe okienka, więc w noclegach też bywa chłodno, ale bywa też klimatyzacja. No i takie ogólne wrażenia, jeśli tylko możecie, to zaplanujcie sobie Maroko. Nas oczarowało i to bardzo mocno, jest oszałamiające, bywa też męczące, ale naprawdę no przynajmniej raz w życiu warto to zobaczyć. Zanim pożegnaliśmy Maroko, Tanger podarował nam piękny spektakl. Ocean Atlantycki szumem fal i pięknym zachodem słońca był idealnym zakończeniem tej przygody. To kiedy planujesz wyjazd? Pozdrawiamy!